W pierwszych tygodniach wiosny nadchodzi czas kwitnienia wielu roślin. Kwitną wierzby, klony, brzozy, mniszki, stokrotki, narcyzy, śliwy, agrest czy porzeczki. Te zjawiska w przyrodzie odzwierciedla w polskim języku nazwa miesiąca kwiecień. Kwiecień wita nas nowiem i żegna nas nowiem. Natomiast pełnia księżyca przypada 16 kwietnia. W te dni najlepiej powstrzymać się od prac w ogrodzie, szczególnie tych związanych z siewem i sadzeniem roślin. Korzystne dni w kwietniu dla konkretnych prac w dalszej części filmu. W sadach kończymy cięcie drzew owocowych. Pozostały nam już tylko te najbardziej wrażliwe na mróz, np. brzoskwinie. Poza tym warto sprawdzić końcówki pędów zarówno drzew i krzewów pod kątem uszkodzeń mrozowych. Teraz w kwietniu, kiedy pojawiają się młode liście i pąki, przemrożone, a co za tym idzie martwe drewno, będzie dobrze widoczne. Przycinamy do żywej tkanki, czyli w praktyce do pierwszego zdrowego pąka. Cięcie i formowanie drzew i krzewów najlepiej wykonać od 17 do 30 kwietnia. W czasie nabrzmiewania pąków drzew owocowych tuż przed kwitnieniem przeprowadzamy opryski zapobiegające popularnym chorobom poszczególnych gatunków. Na drzewach wiśni wykonujemy pierwszy zabieg preparatami miedziowymi przeciwko rakowi bakteryjnemu. Tym samym preparatem zwalczamy zarazę ogniową na jabłoniach i gruszach. Na bezlistne drzewa brzoskwiniowe stosujemy oprysk na kędzierzawość liści brzoskwiń. Bezpośrednio przed pękaniem pąków wykonujemy oprysk na torbier u śliw. Przy wykonywaniu zabiegów zwracamy uwagę, by nie spowodować uszkodzenia rozwijających się listków. W tym samym czasie opryskujemy drzewa owocowe również przeciwko szkodnikom. O tej porze roku aktywny staje się np. kwieciak jabłkowiec, który uszkadza młode pąki kwiatowe. Przy okazji warto w kwietniu zaopatrzyć się w niezbędne środki ochrony roślin oraz nawozy, które będziemy używać w trakcie sezonu. Dobrze, aby były to naturalne preparaty. Chemię zastosujmy w ostateczności. Najkorzystniejsze dni na przeprowadzanie oprysków to od 23 do 30 kwietnia. W uprawie ekologicznej do zwalczania szkodników świetnie sprawdzą się opaski lepowe zakładane na pniach drzew owocowych. Wybór jest spory, bo mogą być to opaski z papieru falistego, gotowe opaski, które można kupić w sklepie ogrodniczym lub po prostu wykonać samodzielnie przy pomocy specjalnego kleju. Opaski regularnie kontrolujemy i kiedy zapełnią się owadami, zakładamy nowe. Takie opaski lepowe oprócz zwalczania szkodników będą także barierą dla wędrujących po pniach mrówek. W kwietniu zasilamy i nawozimy drzewa i krzewy owocowe. Teren wokół roślin warto oczyścić z trawy i chwastów, aby nie konkurowały z drzewkami, szczególnie tymi młodymi, o pokarm. Warto pamiętać, że z reguły u starszych drzew korzenie pobierające składniki pokarmowe z gleby znajdują się na peryferiach systemu korzeniowego. Nie ma więc sensu nawożenie przy samym pniu. Najkorzystniej jest nawozić drzewa i krzewy owocowe od 17 do 30 kwietnia. Od 2 do 22 kwietnia będzie korzystny czas na szczepienie drzew owocowych. Przed szczepieniem warto dokładnie obejrzeć zrazy pobierane zimą. W razie konieczności przyciąć ich końcówki. Zrazy, których pąki już się obudziły, do szczepienia się nie nadają. Jeśli nie posadziliśmy truskawek jesienią, to również można to zrobić w kwietniu, choć trzeba liczyć się z tym, że plon będzie mniejszy. Zagony truskawkowe warto oczyścić ze starej ściółki, wzruszyć glebę, ostrożnie, aby nie uszkodzić korzeni truskawek, zasilić i okryć międzyrzędzia nową ściółką. Nowo posadzone truskawki nie od razu rozrosną się na boki, więc można puste miejsca pomiędzy roślinami wykorzystać na uprawę rzodkiewki lub sałaty. Najkorzystniej sadzić truskawki od 2 do 8, od 10 do 15 oraz od 17 do 22 kwietnia. Ponieważ gleba jest już dostatecznie ogrzana, kwiecień to korzystny miesiąc na zakładanie trawnika i dosiewanie trawy w pustych miejscach. Siew przeprowadzamy w bezwieczny, pochmurny dzień przy suchej pogodzie. Na wcześniej przygotowane stanowisko siejemy rzutowo nasiona w ilości około 30-40 g na metr kwadratowy. Później regularnie podlewamy, dbając o stałą wilgotność podłoża. Najkorzystniej wysiewać trawę w drugiej połowie kwietnia, od 17 do 22. W kwietniu pierwszy raz kosimy istniejące już trawniki. Pierwsze cięcie powinniśmy przeprowadzić na maksymalną wysokość.
Przy kolejnych cięciach wysokość stopniowo obniżamy, a przed samym koszeniem warto zrobić przegląd kosiarek po zimie, wyczyścić, naostrzyć, a w spalinowych np. wymienić olej. Do gruntu wysiewamy warzywa korzeniowe, np. marchew i pietruszkę. Warto wrzątki z tymi warzywami co kawałek wsiać nasiona rzodkiewki. Wzejdzie ona wcześniej i ładnie wyznaczy rządek, co ułatwi późniejsze pielenie. Nie zapominamy o wysianiu warzyw liściowych, np. sałaty, rukoli czy szpinaku. Wczesny siew sprawi, że zdążymy zebrać plony, zanim te rośliny zakwitną. Korzystne dni na siewy to od 17 do 22, a wcześniej od 2 do 8 oraz od 10 do 15 kwietnia. Przerywamy także gęste wschody warzyw wysianych w marcu. Przy okazji warto wzruszyć wokół nich glebę i usunąć chwasty. A może warto pomyśleć o wysianiu nasion na taśmie i mieć późniejszy problem przerywania z głowy, bo takie taśmy nasienne możemy zakupić gotowe, a bardziej ekonomicznie będzie zrobić je samemu. Kontynuujemy siew warzyw ciepłolubnych na rozsadę. W pierwszej dekadzie kwietnia siejemy pomidory i papryki do uprawy w gruncie. Poza tym przeprowadzamy pikowanie nie tylko pomidorów i papryk, ale również np. selera wysianych w marcu. Natomiast po połowie miesiąca wysiewamy na rozsadę nasiona warzyw dyniowatych, ogórków, dyni, cukinii, które wysadzimy do gruntu po połowie maja. Dzięki uprawie dyniowatych z rozsady możemy liczyć na trochę wcześniejsze plony. Nasiona dyniowatych przed umieszczeniem w doniczce warto namoczyć we wodzie, a nawet podkiełkować. Tutaj podobnie korzystne dni na siew rozsady to od 17 do 22, a wcześniej od 2 do 8 oraz od 10 do 15 kwietnia. Do nieogrzewanych tuneli w drugiej połowie miesiąca sadzimy rozsadę warzyw ciepłolubnych, pomidorów, papryk, ogórków. I choć będą tam miały lepsze warunki niż w gruncie, to trzeba pamiętać, że większy mróz nadal może im zagrozić. Dlatego warto mieć przygotowane w razie czego dodatkowe odkrycie w postaci folii czy agrowłókniny lub po prostu zaopatrzyć się w jakieś źródło ciepła, np. piecyk lub nagrzewnicę. Najkorzystniej będzie sadzić rozsadę pod osłony od 17 do 22 kwietnia. My tu o chłodach, ale przecież w myśl znanego powiedzenia kwiecień plecień i tak dalej, w kwietniu słońce już mocno przygrzewa, dlatego trzeba wietrzyć tunele, szklarnie, a w szczególności inspekty. To właśnie w inspektach przez ograniczoną powierzchnię rośliny mogą najbardziej ucierpieć z powodu przegrzania. Uprawy pod osłonami wietrzymy w słoneczne dni lub gdy temperatura na zewnątrz przekracza plus 10 stopni Celsjusza. Jeśli mamy taką możliwość, to okna inspektu otwieramy tak, aby wiatr wiał ponad nimi i nie miał dostępu do roślin. W kwietniu możemy już sadzić wczesne ziemniaki. 2-3 tygodnie przed sadzeniem warto umieścić je w ciepłym, widnym miejscu, aby puściły kiełki. Wiadomo, że to wrażliwe na mróz warzywa, więc konieczne może być ich osłanianie przed mrozami. Na pewno przyda się do tego celu agrowłóknina. Najkorzystniej sadzić ziemniaki od 17 do 22 kwietnia. Do skrzynek balkonowych sadzimy kwiaty, które przymrozków się nie boją, czyli np. bratki, stokrotki, pierwiostki czy niezapominajki. Znoszą one kilkustopniowe spadki temperatury poniżej zera, a w razie większych mrozów takie skrzynki zawsze można zabrać do pomieszczenia. Na rozsadę pod osłony wysiewamy kwiaty jednoroczne, np. aksamitki czy cynie. Natomiast po połowie miesiąca wprost do gruntu możemy już wysiewać np. smagliczki, nemezję, wilce, nasturcję czy tumbergię. Poza tym sadzimy byliny kwitnące latem i jesienią, róże oraz wieloletnie trawy ozdobne. I właśnie początek wiosny to najlepszy czas na dzielenie i rozmnażanie traw ozdobnych, a najkorzystniejsze dni w kwietniu na siew kwiatów i rozmnażanie roślin to od 17 do 22, a wcześniej od 2 do 8 oraz od 10 do 15. Budzimy do życia rośliny ozdobne zimujące w pomieszczeniach, datury, fuksje, oleandry czy np. pelargonie. Można spróbować rośliny przesadzić w świeżą ziemię lub chociaż wymienić wierzchnią warstwę gleby w pojemnikach. Poza tym przycinamy suche pędy, nawozimy i zaczynamy regularnie je podlewać. A w najcieplejszym momencie dnia pojemniki i donice wystawiamy na zewnątrz, aby rośliny się zahartowały. Przycinamy przekwitłe kwiatostany narcyzów, żonkili czy tulipanów, dzięki czemu roślina wykorzysta siły na wzmocnienie cebuli i zgromadzenie w niej niezbędnych składników pokarmowych, a nie na zawiązywanie nasion.
Jeśli natomiast mamy na przykład narcyzy czy hiacynty w doniczkach zdobiące nasze pomieszczenia czy wielkanocne stoły, to nie trzeba ich wyrzucać, kiedy przekwitną. Kwiaty należy przyciąć i przechować w ciemnym i suchym miejscu do czasu, aż zwiędną liście, a cebulki przeschną, a później wysadzić je do ogrodu. Większość powinna zakwitnąć w następnym sezonie. I na koniec a propos Wielkanocy. Zgodnie z wielowiekową tradycją, zawsze za najkorzystniejszy czas do wykonywania wszelkich prac w ogrodzie uważany był Wielki Tydzień. W tym roku przypada on od 10 do 15 kwietnia, tuż przed pełnią. Warto mieć to na uwadze, planując wiosenne siewy.